W Bysinie mają w tym roku co świętować. Na rok 2025 przypadają bowiem aż 3 jubileusze. 700-lecie Bysiny, 115-lecie powstania Szkoły Podstawowej w Bysinie oraz 20-lecie nadania szkole patrona. 16 maja mszą świętą w kościele parafialnym rozpoczęły się jubileuszowe obchody. Od 1325 roku do 2025 roku mamy pełną rocznicę 700-lecia powstania. Natomiast jako społeczność szkolna pamiętamy przede wszystkim o historii i dbamy o to, żeby ją pielęgnowano w naszych uczniach i młodzieży. Mamy w tym roku również 115. rocznicę utworzenia Szkoły Podstawowej w Bysinie, które pierwsze swoje ślady miały w domach prywatnych, natomiast od 1916 roku utworzono w okresie I wojny światowej budynek Szkoły Podstawowej. Jednym z ważnych punktów było odsłonięcie pamiątkowej tablicy w miejscu, gdzie w latach 1916-2000 usytuowany był budynek Szkoły Podstawowej w Bysinie. Dziś już po tym budynku nie ma śladu. Dziś już zostało tylko wspomnienie, ale dzięki tej tablicy i dzięki temu kamieniowi liczymy na to, że nasza młodzież, a przede wszystkim mieszkańcy z sercem będą wracali do historii, która tutaj się wydarzyła. Edukacja w Bysinie skupiona jest w zespole placówek oświatowych. Tam też odbył się uroczysty apel. Co ciekawe, wiadomość o tym, że Bysina obchodzi 700 lat istnienia, pojawiła się całkiem niespodziewanie po jednej z lekcji, kiedy to uczeń Jan Iżyk zadał pytanie: kiedy właściwie powstała Bysina? Omawialiśmy temat o Polsce. No to chciałem się zapytać, kiedy powstała wieś Bysina. A jaka jest ta wasza Bysina? Bardzo fajna, fajnie się mieszka. Można wszędzie, są 2 sklepy, jest kościół, jest szkoła, no jest po prostu fajnie jest. Zarówno Jan Iżyk, jak i jego klasa za historyczną dociekliwość nagrodzeni zostali przez dyrektora szkoły słodkimi upominkami. Nagrodę, ale tym razem finansową dla szkoły wręczył burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka. Szkoła, ten jubileusz dzisiejszy, to nie tylko liczby, to nie tylko daty. To przede wszystkim pokolenie, to przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli i tworzą szkołę w Bysinie. O jubileuszu 700-lecia Bysiny zapewne jeszcze usłyszymy podczas dożynek gminnych. Te odbędą się w tym roku właśnie w Bysinie. Całość majowego wydarzenia w zespole placówek oświatowych w Bysinie dopełnił spektakl Wyspa i Sapiecha w wykonaniu młodych aktorów z grupy Entuzjaści Melpomeny. Wszystkim mieszkańcom Bysiny i całej szkole życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam do naszej miejscowości serdecznie. Pogniłe jawory i limbowe lasy Kasię nam podziały nasze dobre czasy. Tak Kazimierz Przerwa-Tytmajer w swojej pieśni o Jaśku z Bójniku wspominał właśnie takie minione czasy i my dzisiaj też w Muzeum Niepodległości w Myślenicach wspominamy przede wszystkim myślenicką wieś. Tak to kiedyś było, tak to się na wsi żyło. Portki się na tarce prało i wcale się na to nie narzekało. Nie trzeba żadnego wehikułu, aby w Myślenicach przenieść się w czasie. Dba o to jak nikt inny zespół Muzeum Niepodległości w Myślenicach, który z okazji Europejskiej Nocy Muzeów zafundował zwiedzającym podróż po urokach wsi, jakiej szczególnie młode pokolenie już nie pamięta. Tutaj przygotowaliśmy dla wszystkich zwiedzających, przede wszystkim dla rodzin, grę przygodową, Przygoda na wsi. I tutaj taką edukacyjną grę dla rodzin z dziećmi. Tutaj można sobie przejść po całej ekspozycji i przeżyć właśnie różne takie przygody razem z postaciami, w które wcielają się pracownicy naszego muzeum. Kreatywne zwiedzanie z rodzinną grą to nie tylko dobra zabawa, ale i również ogrom różnorodnej wiedzy. Świetna zabawa. Trafiłyśmy w pierwszym punkcie do zielarki. Było strasznie, nie? Poznaliśmy tajemne zioła. No i później były też elementy gimnastyczne do wykonania, nie? I dużo rebusów, dużo gier i również można było spróbować pysznego chlebka, tak? Może u dziedzica było też ciekawie, prawda? U dziedzica było tajemniczo.
Tak, tajemniczo. Bardzo się cieszymy taką inicjatywę. Myślenicka Noc Muzeów była również okazją do zaprezentowania wystawy Twórcy Ludowi Ziemi Myślenickiej, okraszonej regionalnymi dźwiękami zespołu Mali Chrzczonowianie. Noc Muzeów to już taka nasza stała atrakcja w ofercie Muzeum Niepodległości w Myślenicach i jak co roku odwiedzają nas tłumy zwiedzających. Bardzo nas to cieszy, że oprócz właśnie zwiedzania naszych takich stałych wystaw to odwiedzają nas również zwiedzający zainteresowani naszą taką czasową działalnością. Nie wiem dokąd płynie czas, skąd na niebie tyle gwiazd. Nie znam słów, by mówić i wyznać to, co czuję. Jednak wiem, że ktoś ten świat przyozdobił w letni wiatr. Każdy z nas ma takie samo prawo do życia i funkcjonowania. Każdy z nas jest ważny i widziany. Między innymi te słowa padły ze sceny podczas oficjalnych obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością. Z racji na niesprzyjające warunki pogodowe Dzień Godności nie odbył się jak do tej pory w plenerze, a w sali Myślenickiego Domu Katolickiego. Dzisiaj spotykamy się, chcemy się nacieszyć swoją obecnością. Przygotowaliśmy kilka przedstawień, uczestnicy różnych placówek zaprezentują swoje talenty, ale przede wszystkim to będzie spotkanie naszej społeczności, gdzie będziemy mogli być razem, spędzić ten czas ze sobą. Co prawda przeorganizowaliśmy go dzisiaj trochę i spotykamy się tu w domu parafialnym, ale mam nadzieję, że i to miejsce spowoduje, że te rozmowy będą bardzo owocne i że będziemy mogli razem spędzić ten czas. Czy mi wolno zakochać się w Tobie, w tym uśmiechu i tym oczu blasku? Jakie znaczenie ma zatem dla uczestników Dzień Godności? Dla mnie Dzień Godności to jest radosne święto, gdzie się wszyscy spotykamy, tak? I gdzie wszyscy się spotykamy i rozmawiamy, łączą się różne grupy, które się na co dzień nie widzą. A czego sobie życzycie w tym dniu? Życzymy sobie nowej siedziby, budowy nowej siedziby. Wspierajcie nas na naszych wydarzeniach, naszych spotkaniach. Wspierajcie i wpłacajcie na konto nasze. Bo to jest główny cel nasz teraz. Moska moja jeszcze sypa, słynna skrapnana ekipka. Możemy dzisiaj mocno, głośno, szczerze mówić o tym, że trzeba równości, szacunku, godności. O tym trzeba mówić codziennie. Na niebie razem, Czesik przed siostrą, piosenką, obrazem i z przyjacielem dzielić każdą swoją myśl. Na niebie razem, zawsze razem, tak jak dziś. Wielu ludzi nie chce Ciebie, trochę łaskowiary. Nie chcą myśleć dziś o niebie, wolą ziemskie dary. Wciąż pozują na szczęśliwych, choć ich serce ciągle krwawi. Przyjdź i do nich nieproszona, niech ich Pan Bóg zbawi. W niedzielę 18 maja Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej wypełniły dźwięki koncertu pod tytułem Teraz Wy przyszliście do mnie. Koncert w wyjątkowym miejscu i o wyjątkowym przesłaniu. Przesłaniu pamięci o wybitnym Polaku w 105. rocznicę jego urodzin, świętym Janie Pawle II. Czystość łez, wolność dusz, o wolny kraj, błagamy Cię Pan. Teraz Wy przyszliście do mnie. Koncert ten organizowany jest pod patronatem honorowym pana Łukasza Smułki, marszałka województwa małopolskiego, pana Jarosława Szlachetki, burmistrza miasta i gminy Myślenice, przy dużym zaangażowaniu pana wiceburmistrza Roberta Wylicy,
Serdecznie im za to już teraz dziękuję. W 1,5-godzinnym koncercie pełnym zadumy i wzruszeń wystąpili Jacek Wójcicki, Maciej Nieć, Anna Sokołowska-Ala-Brudzińska, Łukasz Lech, biskup Antoni Długosz oraz Mateusz Mijal. Widzę znów nasz dom, Ciebie, mamo, w nim. Wspominam stary klon, ciemny i wysoki jak dym. To przecież on wielokrotnie nauczał nas, mówił do nas o odwadze, wierze i uczył nas odpowiedzialności za drugiego człowieka. Spotykamy się w miejscu szczególnym, które również jest naznaczone jego kapłańską, biskupią drogą, bo przecież prawie 56 lat temu to on naszą Matkę Boską, Panią Myślenicką koronował papieskimi koronami. Co dzień rano wstaje przed rosą świtu. Tyle głowy, Panie, gdy promieniem mnie witasz. Jedna z największych inwestycji w gminie Myślenice zakończona. 16 zadań zostało zrealizowanych w ramach projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W czwartek, 22 maja, konferencją prasową podsumowano wykonane działania oraz podziękowano wszystkim, którzy mieli udział w tym ważnym dla gminy Myślenice przedsięwzięciu. To, drodzy Państwo, ważne inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, w infrastrukturę ochrony środowiska, ale także w bezpieczeństwo i w podnoszenie komfortu i jakości życia naszych mieszkańców. Było tutaj bardzo wiele zadań, ponieważ aż 16. Inwestycja była kosztowna, ponieważ ponad 23 miliony złotych kosztowała. Wykonano ponad 20 km sieci wodno-kanalizacyjnej i oddano do użytkowania. Mieszkańcy będą mieli możliwość przyłączania się do sieci kanalizacyjnej. Na terenie Chełmu wykonano przyłącza i te osoby, które były w projekcie, będą mogły zawierać niebawem umowy ze spółką miejską wodno-kanalizacyjną. Prace były wykonywane w miejscowości Poręba, była modernizacja przepompowni na Dolnym Przedmieściu w okolicach Kazimierza Wielkiego. Sieć była wykonywana w Myślenicach na Tarnówce. Była również modernizowana sieć przy przejściu pod przekroczeniem rzeki Raby. To było w ramach remontu sieci już istniejącej, awaryjnej. Wykonano wodociąg na Chełmie, Krzyszkowice i Głogoczów. Serdecznie gratuluję tego wszystkiego, tego co się udało zrobić. Warto mówić o tych inwestycjach, zwłaszcza o takich inwestycjach jak wodociągi i kanalizacja, ponieważ tych inwestycji w zasadzie nie widać na zewnątrz. W związku z tym trzeba o nich trochę więcej powiedzieć, ale przecież są to inwestycje podstawowe, takie, które są najbardziej potrzebne do życia każdemu jednemu mieszkańcowi. Mieszkańcy Chełmu to mieszkańcy jednej z tych miejscowości, w których wykonane zostały te największe zadania. Jedno z największych zadań zrealizowanych w ramach tego projektu to budowa wodociągu i zbiornika wodociągowego tu w miejscowości Chełm. To inwestycja, na którą mieszkańcy Chełmu czekali od kilkunastu lat. To ważne inwestycje, które w znaczny sposób poprawiają komfort i jakość życia naszych mieszkańców, którzy do tej pory nie mieli możliwości wpięcia, podłączenia się do wodociągu, czy w ogóle do korzystania z sieci kanalizacyjnej. Także ogromnie cieszę się, że te zadania, na które pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 19 milionów złotych i 4 milionów, które zabezpieczyliśmy w naszym projekcie, w naszym budżecie gminy Myślenice, pozwoliły na sprawne zrealizowanie tych 16 zadań, które konkretnie poprawią jakość życia
mieszkańców gminy Myślenice. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze tych potrzeb na terenie gminy Myślenice w różnych rejonach, w różnych miejscowościach jest wiele, także jesteśmy przygotowani, mamy już nowe projekty budowlane z pozwoleniami na budowę. Czekamy tylko na możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, bo jak Państwo widzicie, no, te zadania, które zrealizowaliśmy w ramach tego projektu, ciężko byłoby zrealizować z samego budżetu gminy Myślenice, także jeżeli tylko pojawią się takie szanse, możliwości, będziemy chcieli z nich skorzystać. Jesteśmy na to na pewno przygotowani.